Peru. Kraj o niezwykłej energii, głębokiej duchowości i tradycjach, które przetrwały tysiące lat. To właśnie tutaj postanowiłem odbyć podróż, która miała zmienić moje życie. W tym filmie opowiem o mojej drodze do serca Amazonii, o spotkaniu z ayahuaską, która od wieków jest używana jako święta roślina lecznicza, i o doświadczeniach, które pokazały mi więcej, niż byłem gotów zobaczyć. To opowieść o człowieku, który w pewnym momencie życia poczuł, że musi zatrzymać się i posłuchać tego, co naprawdę ważne. To też Polacy! Polacy jak flaga. Stop! Zacznijmy od początku. Cześć, ja nazywam się Grzegorz i to jest krótka historia mojej podróży do Peru. Razem z grupą wylecieliśmy z lotniska w Londynie, a przed nami były aż 3 samoloty w jedną stronę. W sumie, zanim dotarliśmy do Iquitos, minęło około 32 godzin. Naszym pierwszym przystankiem była Lima. Zwiedziliśmy tamtejszy rynek, spróbowaliśmy lokalnego jedzenia i odwiedziliśmy wybrzeże Pacyfiku. To był spokojny początek, przed wejściem w prawdziwe serce Peru, dżunglę. Z Limy polecieliśmy dalej, do Iquitos. Tam czekał już na nas Tomek, jeden z gospodarzy Whispers of the Jungle, miejsca, które było naszym głównym celem. Spędziliśmy noc w hotelu w Iquitos, a następnego dnia ruszyliśmy dalej, wzdłuż Amazonki. Płynęliśmy łodzią do miejscowości Tamsiaku, która miała stać się naszym domem przez najbliższy tydzień. Na miejscu czekały już tuk-tuki. Wsiedliśmy do nich i w końcu wjechaliśmy prosto w dżunglę i dotarliśmy do Whispers of the Jungle. E cada perdão que eu nunca tinha dado. Vi o rosto da minha mãe, vi meu pai chorar. Vi o menino em mim querendo abraçar tudo que eu neguei, tudo que evitei. Dona Ayahuasca me fez. Po obejrzeniu naszej kwatery głównej i zapoznaniu się z BHP, zostaliśmy rozlokowani do takich domków jak ten. Każdy spał osobno. Nessa subida, no seu colo chorei, no seu riso dancei, na sua verdade me reconectei. No segundo Mnie tutaj te drzewa zatrzymują ten deszcz trochę, nie? No. Grubo. To było w prawo czy w lewo? Ej, kalosze. W lewo czy w prawo to Słyszysz było? kalosze, oni mówili, że są.
Cześć moi drodzy. Chciałbym wam zrelacjonować moją pierwszą noc w dżungli. Jak słyszycie w koło, jestem w totalnej dżungli. Będę dzisiaj spać pierwszy raz w odosobnieniu, w chatce, która jest obita tylko moskitierą w koło. Jak widzicie, palę specjalny peruwiański tytoń, który nazywa się mapacho, po to, aby odgonić komary, które tu się dostały. A jutro, w jutrzejszy wieczór, czeka mnie i moich przyjaciół z grupy pierwsza ceremonia ayahuaski. Nagrywam się po to, żeby udokumentować zmiany, jakie nadejdą. Pierwszy raz w życiu przeżywam taką przygodę i nie ukrywam, czuję dreszczyk emocji. Te wszystkie dźwięki w koło, które dochodzą, są z jednej strony magiczne, ale z czasem przerażające. Czas tutaj inaczej płynie. Płynie bardzo wolno. Jest bardzo duża wilgotność powietrza. Ja obracam się i nadsłuchuję, bo z każdą minutą słychać różne dźwięki wydawane przez różne zwierzęta. Do zobaczenia jutro. Pierwsza nocka w dżungli zaliczona. Tego wieczoru miała odbyć się nasza pierwsza ceremonia ayahuaski. Ale czym właściwie jest ayahuaska? To święta, roślinna medycyna Amazonii. Napar przygotowany z winorośli Banisteriopsis capi oraz liści czakruny, używane od setek, a według wielu od tysięcy lat w rytuałach szamańskich. Mówi się, że ayahuaska otwiera drzwi do głębszego zrozumienia siebie, uzdrawia emocje i pozwala zajrzeć w miejsca, do których na co dzień nie mamy dostępu. Tego dnia poznaliśmy także naszą szamankę Celię, która miała prowadzić nas przez cały proces. Spokojna, skupiona, pełna doświadczenia, wprowadziła nas w pierwszy krok przygotowań, oczyszczającą kąpiel w roślinach, zanurzając dłonie i głowę w chłodnej wodzie pachnącej Amazonią. Mieliśmy zmyć z siebie wszystko to, co niepotrzebne i wejść w ceremonię z czystymi intencjami. Ceremonia ayahuaski jest miejscem głęboko intymnym, dlatego nie można jej nagrywać ani filmować. To
to przestrzeń ciszy, szacunku i osobistej pracy. Ale następnego dnia, kiedy emocje trochę opadły, nagrałem krótką relację o tym, co przeżyłem. Posłuchajcie, co miałem do powiedzenia nazajutrz, po ceremonii. Cześć moi drodzy. Nie wiem, czy ten filmik kiedyś opublikuję w internecie, czy nie, ponieważ nigdy takiego czegoś nie robiłem. Ale niech będzie to moja relacja. Jestem po pierwszej ceremonii ayahuaski. Było grubo. Nawet bardzo grubo. Jeśli miałbym to porównać do skoku na bungee, to był to skok bez liny. Myślałem, że ayahuasca potraktuje mnie bardzo łagodnie, ale przeorała mnie wzdłuż i wszerz. Ceremonię rozpoczęliśmy od rozlania ayahuaski. Każdy dostał po pół kieliszka, ponieważ większość z nas była pierwszy raz na ceremonii. Szamanka z jej synem, który jej pomagał, zaczęła śpiewać swoje pieśni, tak zwane ikarosy, które prowadzą przez tego tripa, przez tą podróż psychodeliczną. Ja się tak schylam, bo idę sobie przez dżunglę i mnie komary tną po nogach, a idę sobie, zobaczcie, w japonkach. Muszę się chyba stąd pośpieszyć, bo zaraz mnie zjedzą. No, to taki mały przerywnik. No i tak jak wspomniałem, o cholera! O Jezus Chrystus! Właśnie wpadłem w to błoto. Nie wiem, czy to widać. Zajebiście. Survival. Wyłączyło mi nagrywanie, bo mój telefon wykrył kradzież telefonu i zablokował mi ekran. Także jedziemy dalej. Zaczęła się jazda bez trzymanki, tak jak wspomniałem. Pierwsze, co zobaczyłem przed oczami, to wijący się wąż. A z tego, co rdzenni mieszkańcy mówią, jest to duch ayahuaski. Ceremonia odbywała się w totalnej ciemności, po ciemku, także zmysł wzroku był całkowicie wyłączony. Słyszałem tylko głos Ikaros, czyli tych pieśni. Śpiewała szamanka i śpiewał jej syn. Jest to po to, żeby skupić naszą uwagę na tym głosie w razie rozjazdu naszego, że tak powiem, w myślach. No i tak po, nie wiem, 20 minutach, kiedy już ayahuasca osiągnęła pełnię mocy, wszedł do mojej głowy strach, lęk i przerażenie. Nie do opisania w sumie słowami. Nigdy nie czułem takiego strachu, lęku. Byłem po prostu przerażony. Usiadłem na końcu mojego miejsca nad wiaderkiem, które było wcześniej przygotowane, ponieważ myślałem, że będę wymiotował, bo tak działa ayahuasca oczyszczająco. Nie trzeba wymiotować,
Lecz niektórzy ludzie wymiotują po prostu, bo to, co złe i nam nie służy, wylatuje z naszego ciała w ten sposób. Nie jest to koniecznością. Ja skończyłem ceremonię na trzymaniu tylko tego wiaderka. Obyło się bez konieczności wymiotów. Poczułem, jak Aja wrzyna się w moje DNA, w moje komórki, przenika po prostu całe moje ciało. Czułem to złączenie, czułem, że medycyna zaczyna działać, tylko troszkę w inny sposób, bo każdy ma swój proces. O, jakie fajne grzybki, zobaczcie. Dobra, już nie będę się po tych krzakach kręcił, bo mnie coś upieprzy. I czujecie połączenie z tym duchem dżungli. Możecie z nim telepatycznie, tak jakby rozmawiać, prosić, pytać. I przed ayahuaską każdy z nas musiał sobie ustalić intencję i podzielić się nią z szamanką, żeby ona wiedziała, nad czym pracować, bo ona jest uzdrowicielką, tak jakby. No i po jakimś czasie poczułem, jak mój mózg się resetuje. Poczułem, jakby to opisać. Ciężko jest to ubrać w słowa, szczególnie jeśli nie ma się doświadczenia przed kamerą. Tak jakby mój system, moje całe ciało zostało zresetowane, jakby przycisnęła guzik i wydaliła wszystko to, co nie służy, wszystkie negatywne emocje, negatywne energie. Ciężko mi się skupić, sorry, jak mnie mrówki gryzą po nogach i komary. Także tak, dogram zaraz w kolejnym filmiku resztę, bo muszę stąd uciekać albo czymś się popsikać, bo po prostu już mam całe nogi w bąblach. Jestem z powrotem, musiałem odpalić Mapacho, żeby odgonić te wszystkie owady, bo inaczej się nie da. Było dosyć mało wizji jakichś tam wizualnych. Były owszem geometryczne wzory, ale tutaj głównie Aja działała na mój mózg, na moje ciało. Tak jak wspomniałem, zresetowała mi system, układ nerwowy, mózg. Wyleczyła rany. Dzisiaj jest dzień integracyjny, także mamy chill, przerwę po tej Ai i jutro zaczynamy drugą. Także jak wspomniałem, była ciemnica, miałem problem ze znalezieniem koło siebie czegokolwiek i to też powodowało u mnie strach i taką panikę, można powiedzieć. Ale teraz rozumiem, że musiałem to przepracować, ten strach przed pokazaniem swojej twarzy, strach przed oceną, strach przed krytyką. Ale po prostu trzeba mieć to w dupie, bo i tak ludzie i tak będą gadać, czy źle, czy dobrze. Także tego mnie nauczyła. O mojej głównej intencji nie będę mówił, ale dała mi odpowiedzi i powiedziała mi w myślach, co mam zrobić, żeby moje życie nabrało tempa i
i kolorów. I już pod koniec sesji, nie wiem ile to trwało, bo cała sesja mi się wydawała jakby to było 1000 lat. Czas przestał istnieć. Totalnie. Już w pewnym momencie łapałem się za głowę, zatykałem uszy, żeby tylko po prostu nie słyszeć tego przerażającego śpiewu. Ale tak chyba, tak przypuszczam, że ostatnie 10 minut, kiedy szamanka zaczęła kończyć te swoje ikarosy, wszystko puściło. I zacząłem odczuwać radość z tego śpiewu, nawet zacząłem się bujać w rytm tego śpiewu. I poczułem wielką ulgę. Także teraz wiem, że to tak musiało być. Nie zawsze jest pięknie na AI. Było to to było bardzo trudne doświadczenie. Ale po to tutaj przybyłem, tak jak inni uczestnicy, żeby poprawić jakość swojego życia. Dzień dobry, dzień dobry. Kolejna nocka w chatce za mną. Dzisiaj wieczorem odbędzie się druga ceremonia ayahuaski. Po ceremonii śpimy w budynku głównym. Tak samo było wczoraj. Co drugi dzień śpimy osobno tutaj w chatkach. Dzisiejsza noc minęła gładko, lecz nie ukrywam, po jakimś czasie musiałem włożyć korki do uszu, bo czasem ten hałas tutaj jest nie do zniesienia. Jest tak głośno w nocy. Cała dżungla żyje. Dochodzi godzina 7 rano. Zaraz będę się zbierał do kwatery głównej, gdzie spotykają się wszyscy. Muszę naładować swoją latarkę, bo już praktycznie nie ma baterii, a będzie nam potrzebna podczas ceremonii. Ceremonia odbywa się nocą przy zgaszonym świetle, także jest totalna ciemnia. A ja, jako że jeszcze mam dosyć kiepski wzrok, w nocy widzę gorzej. Przeszedłem parę lat temu laserową korekcję wzroku, gdzie jednym ze skutków ubocznych był pogorszony wzrok nocą. Muszę zabrać też parę koszulek, parę ubrań, żeby sobie je wyprać. Lecz taka ciekawostka tutaj, wilgotność powietrza jest ciągle ponad bodajże 90%, więc te rzeczy w ogóle nie schną, ale warto je odświeżyć. Wczoraj jeszcze po wczorajszej nocnej ceremonii, kiedy obudziliśmy się rano, Łukasz, jeden z naszych gospodarzy, zaproponował spacer do dżungli, więc jako że mam najdalej domek, nie przyszedłem tu z powrotem, tylko w tych ceremonialnych ubraniach, podwinięwszy nogawki u spodni, poszedłem, bo myślałem, że 15 minut będzie trwał ten spacer i wracamy. No ale nie było to 15 minut. Był to tor przeszkód, około 8-kilometrowy, w głąb dżungli.
Także moje ubranie ceremonialne jest całe w kropkach z gliny. Ponieważ wszędzie tam było błoto, woda. Uprałem je wczoraj, ale raczej mi nie wyschnie na dzisiaj, także muszę poszukać jakąś białą koszulkę i w białej koszulce pójdę na ceremonię. Po prostu zakładamy białe stroje na tą ceremonię, no ale mój się już nie nadaje raczej na dzisiaj. Jeszcze zapomniałem chyba tam dodać, nie pamiętam dokładnie, jak opowiadałem, co się wydarzyło podczas pierwszej ceremonii. To jeszcze zapomniałem dodać, że w pewnym momencie czułem, że umarłem. Nie wiedziałem, jak się nazywam, nie wiedziałem, kim jestem. Nie wiedziałem, gdzie jestem, co ja tu robię. I potrzebowałem wyjść do łazienki, także też Łukasz, gospodarz, pomógł mi przy tym. Trzymałem jego ręki i wyszedłem, a że łazienka jest oddalona jakieś 100-150 metrów od drzwi kwatery. No to też była to dosyć przygoda, bo akurat nadchodziła burza. Jakie tu są burze, jaka tutaj burze bywają po prostu tutaj często, bo zaczyna się pora deszczowa. Także wyzwanie dla mnie to było. Byłem pod wpływem ayahuaski, zaczęły bić pioruny, także myślałem, że umrę drugi raz. A kiedy już doszliśmy do tej łazienki, to powiedziałem Łukaszowi, że zapomniałem, po co tu przyszedłem. Chłopak bardzo cierpliwy nakierował mnie, po co tutaj przyszedłem. No i po pewnym czasie pogawędki wróciliśmy z powrotem w obszar ceremonialny. Liczę na to, że dzisiejsza ceremonia i ayahuasca będzie bardziej dla mnie łaskawsza i będzie bardziej łagodnie. Zbieram się do wszystkich, do kwatery głównej. Muszę podładować sobie rzeczy, ponieważ tutaj nie ma prądu, gdzie jestem. Skorzystać z toalety, umyć ręce, umyć twarz. I wchodzimy w nowy dzień. Bajo. Tego dnia całą grupą wybraliśmy się na wycieczkę, żeby zobaczyć, jak żyją lokalni ludzie na wsi. Z dala od miasta, z dala od pośpiechu, w swoim własnym rytmie. Ci ludzie, choć nie mają takich dóbr materialnych jak my w Europie, sprawiali wrażenie naprawdę szczęśliwych. Ich uśmiechy były jednymi z najpiękniejszych, jakie kiedykolwiek widziałem. Szczere, naturalne, pełne spokoju. Tutaj wiele rzeczy robi się inaczej. Większość mieszkańców jest praktycznie samowystarczalna. Hodują własne zwierzęta, uprawiają warzywa, a owoce, które tam rosną, mają smak, którego nie da się porównać z niczym z supermarketu. Dzięki gościnności jednej z mieszkanek wioski mieliśmy okazję spróbować świeżych, tropikalnych owoców prosto z jej gospodarstwa. Za jej pozwoleniem mogłem nagrać, jak wykonuje swoje codzienne obowiązki. Proste, spokojne czynności, które są częścią jej życia.
Życia, które mimo skromności wyglądało na pełne i szczęśliwe. Mamy pyszne. My to się piłyśmy wodę, prawda? Tak. Ja próbowałam swojego przeciąć sama maczetą. No i to takie bardzo właśnie jesteśmy tutaj dziko, jemy palcami kokosa. Pyszna. I woda była pyszna. No. I ponoć maseczka też jest pyszna. Ale palecamy. Palcami, wszystko. Tak wygląda w środku. Tak. I ta woda nie smakuje tak jak w Tesco. Nie. Ale to Także kokos z Tesco nie jest. Nie. Kokos jest z dżungli. O, dobra, to, Uwaga, bo mrówki. tak. To dziękujemy Grzesiowi, że nas nagrał. Teraz już go mrówki zjadają. Hola. Niedojrzały. Patrz ile się marnuje. No. Z liszto. No. Teraz zobacz jak ja będę piła. Bo ja robiłem tutaj po prostu, co tu się dzieje z tym drzewem. Demorei pra entender Trwały przygotowania do kolejnej ceremonii. Powietrze w dżungli było ciężkie, a atmosfera jeszcze bardziej intensywna niż za pierwszym razem. Wiedziałem już, czego mogę się spodziewać, ale jednocześnie czułem, że ta noc zabierze mnie jeszcze głębiej. Po drugiej ceremonii nagrałem relację i uprzedzam od razu, odleciałem wtedy naprawdę wysoko, więc przymknijcie oko na to, co mówię. Posłuchajcie moich doświadczeń z drugiej nocy. O, dzień dobry. I nastał kolejny dzień w dżungli. Bardzo długo zbierałem się, żeby nagrać ten filmik dzisiaj. Parę godzin. Jestem razem z moją ekipą po drugiej ceremonii ayahuaski. Bardzo dużo wydarzyło się tym razem. Nie wiem sam, jak to ubrać w słowa, bo informacji tyle, co dostałem do głowy. Ciężko jest to jakoś przecedzić, zacząć od początku. Nie wiem, gdzie jest koniec, gdzie jest początek. Medycyna dżungli działa. Definitywnie działa. Moją intencją na wczorajszej ceremonii było znalezienie ścieżki życiowej, która mnie uszczęśliwi. Oraz chciałem podejść do tego stricte naukowo i zapytać Ai o naukowe rzeczy. Czym rozbawiłem czym bardzo rozbawiłem ekipę. Chciałem zapytać,
jak powstały piramidy, żeby zdradziła mi sekrety wszechświata. Chciałem zapytać, a raczej zapytałem, czy istnieje życie pozaziemskie. No i na wszystko dostałem odpowiedzi. A czy to jest prawda? Czy to tylko moja prawda? No to nie dowiem się tego. Dla mnie to jest prawda, ale każdy z osobna ma własny proces przeżywał. Także ta podróż była bardzo kolorowa, pełna wizji, piękna, radości, miłości. Tak jak prosiłem, tak dostałem. Ja tutaj chcę podkreślić, że nie narzucam nikomu żadnej prawdy, informacji, ponieważ to były moje wizje, to się działo w mojej głowie. Ja to przyciągnąłem do siebie, także to jest moje. Ceremonię zaczęliśmy jak zwykle wieczorem, kiedy w dżungli jest już noc, totalnie ciemno, bez świateł. Szamani zaczęli śpiewać swoje pieśni i karosy. Wypiliśmy po jednym kieliszku tej ayahuaski. Zaczęło się bardzo subtelnie. Przy zamkniętych oczach pojawiały się wzory geometryczne, wijące się węże. No i kiedy te wizje do mnie przychodziły, pomyślałem, że w końcu muszę wypuścić z siebie te wszystkie negatywne energie. Tym razem udało się. Wyszedłem na dwór i wyrzuciłem z siebie truciznę, która ciążyła mi całe życie. Poczułem się wtedy bardzo przyjemnie, lekko, bez stresu, lęku, strachu. Ale ayahuasca przestała wtedy działać na mnie. Więc wróciłem do środka naszej kwatery, gdzie odbywała się ceremonia i poprosiłem o kolejną dawkę, żeby znowu wbić się w ten trans. Wtedy wszedłem w bardzo głęboki trans medytacyjny. Opuściłem swoje ciało podczas tej podróży. A ja pokazała mi wszystko o to, co pytałem. Przepiękne fraktale, wizje. Ciężko jest to wszystko spamiętać. Zrozumiałem, że każdy z ludzi jest wyjątkowy. Każdy ma unikalne cechy charakteru. Jeden jest lepszy w tym, drugi w tamtym. I każde stworzenie jest piękne. Połączyłem się z Kreatorem. Kreator to wyobraźnia.
tworzy piękne rzeczy w przyrodzie. Rośliny, zwierzęta, kolorowe motyle, kolorowe ptaki. Każdy jest unikalny. Tak samo my ludzie. Ego całkowicie mi się rozpłynęło wtedy i już nikogo nie oceniałem. A ja nauczyła mnie skupiać całą uwagę na osobie, z którą rozmawiam, patrzeć jej w oczy. A gdy nasza świadomość gdzieś odpływa w inne myśli, przywrócić się do tego stanu szybko. I wszystko w życiu jest osiągalne. Tylko trzeba skupić 100% swojej uwagi na tym. Sfokusować się. Poświęcić swój czas. I wtedy osiągamy wszystko. Chcesz być bogaty? Poczuj się już jak bogaty ktoś. A na intencję, jaką mam ścieżkę życiową, która mnie uszczęśliwi, a ja odpowiedziała mi, że prawda. Mówić zawsze to, co czujesz, co ci nie służy. Kiedy otworzymy nasze serce, wszystko jest możliwe. Pierwszy dzień w dżungli był bardzo straszny. Teraz leżę sobie razem z robakami, jakieś tutaj karaluchy mi pełzają. I nie robi to na mnie wrażenia już. Tak jakby zgrałem się z dżunglą i akceptuję ją taka, jaka jest. Strach przed śmiercią totalnie minął. Nasze ego boi się śmierci, ale tam jest coś więcej. No a z tych kolejnych intencji, które dla niektórych były dosyć zabawne, też otrzymałem swoje odpowiedzi. Dla mnie to jest prawda, to nie musi być prawda. Ale mogę się z wami podzielić, także, ale podkreślam, nie bierzcie tego jako prawdę ostateczną, ponieważ ja nie jestem żadnym prorokiem ani oświeconym, tylko po prostu miałem takie wizje na moim tripie na odpowiedź, jak zostały zbudowane piramidy w Egipcie, czy ogólnie piramidy. Dostałem taką odpowiedź, że każdy jest w stanie to wykonać. Te piramidy to cud architektury tych pradawnych czasów. Ale jeśli skupisz się w pełni na tym, co robisz, na swoim celu, to jesteś w stanie to wykonać. Nawet dudkiem możesz wybudować tą piramidę. Tylko musisz bardzo chcieć i mieć wizję tego, jak to będzie wyglądało. Czyli piramidy to jest symbol naszego potencjału. Bo zobaczcie, żyjemy w XXI wieku i ludzie nadal nie wiedzą, jak oni to wybudowali. Ale wtedy ludzie też mieli swój potencjał i mogli tworzyć cuda. Tak jak nowocześni ludzie tworzą cuda architektury. Gdzieś tam zawsze w jakimś biurze powstaje rysunek techniczny, wizja, a potem ten budynek powstaje w życiu realnym.
W mojej wizji również były obce istoty, chociaż słowo obce tutaj jest nieadekwatne, ponieważ jak miałem w wizji, to są nasi bracia. Tylko bardziej na wyższym poziomie świadomości. I doglądają nas od czasów starożytnych. Nie chcą za bardzo ingerować w nasz rozwój, bo każdy, tak jak każdy człowiek ma swój czas na rozwój, tak i cała nasza cywilizacja ma własne tempo. A że oni są lata świetlne przed nami, pozwalają nam rozwijać się w swoim tempie. Dlatego tyle przypadków na świecie, że łapy, czyli tak zwane niezidentyfikowane zjawiska powietrzne, na przykład wyłączały atomówki, głowice atomowe, bo lekko jednak ingerują, nie chcą, żebyśmy wyginęli. Nasza cywilizacja jest oparta na strachu, ale kiedy ten strach już się pokona, awansuje się na wyższy poziom świadomości. Wiem, że to może brzmieć jak pierdoły dla niektórych, ale mówię to, co miałem. Ja podkreślam jeszcze raz, że nie każę wam w to wierzyć. Mówię to, co mi się pojawiło. A że to tak brzmi, jak brzmi, no to już nie moja wina. Też miałem pokazane, że właśnie te obce istoty pomagały w budowie tych piramid. Siłą umysłu przenosiły te wielkie bloki kamienne. Ponieważ oni mają już opanowane do perfekcji to skupienie i siłę umysłu. Praktycznie we wszystkich mitologiach, religiach na świecie są zapiski, że ludzie czcili bogów z kosmosu. Co jeśli to prawda? Na przykład też linie z Nazca tutaj w Peru. To była kolejna wizja artysty. Te rysunki z Nazca widać tylko z lotu ptaka. Ale nie potrzeba było ludziom wtedy maszyn, które mogły latać. Wystarczy, że mieli wizję i to zrobili. Skupili swoją uwagę na robieniu tego w 100%. Na odpowiedź, czy istnieje inne życie we wszechświecie, dostałem odpowiedź od AI, że wszechświat tętni życiem, jest różnorodne. Kreator jest nieskończony, ma nieskończoną wyobraźnię. Stąd ta różnorodność nawet na Ziemi, tych gatunków wszystkich. I tak samo jest z innymi planetami w innych układach gwiezdnych. Nawet w naszym układzie słonecznym istnieją inne organizmy. Jednokomórkowe, bakterie. Może w końcu je ludzkość odkryje. Wszechświat to jeden wielki plac zabaw.
który się rozszerza, skurcza. Kreator, energia stworzyła coś z niczego. Po prostu, żeby pokazać potencjał swojej wyobraźni. I każdy z nas jest tą wyobraźnią i każdy z nas może tworzyć, kreować. Tak samo jak kreator. Tam nie było wielkiego wybuchu. Tam było rozsypanie tej wyobraźni w nieskończoną przestrzeń. Znaki w zbożu to nic innego jak artystyczne wizje wyższych bytów, które posiadają technologię lata przed nami. To są też kreatorzy. W mojej wizji, w mojej podróży było, że oni już tu są od dawna. I mamy ich się nie bać. Mamy siebie podziwiać nawzajem, bo każdy jest wyjątkowy, każde stworzenie jest wyjątkowe. A istota rozwinięta nie jest zła z natury. Jutro kolejna ceremonia, ostatnia, ale ja już czuję, że nie potrzebuję tej medycyny, bo jestem już uleczony. No, także to były moje wizje. Nie narzucam ich nikomu. To się działo w mojej głowie. I ja to tak odczuwałem. Strach przed oceną innych zniknął. Ogólnie strach zniknął. Każdy ma swoją drogę do przejścia na tym świecie. Jeśli wygrasz ze swoim umysłem, osiągniesz wszystko. Bo tylko nasz umysł nas blokuje przed pięknymi rzeczami. Dobra, starczy tego gadania. Już i tak mnie w psychiatryku zamkną. Ale niech zamykają. Medycyna dżungli działa. Stany medytacyjne, stany OB, wyjścia z ciała, jakie doświadczyłem, nie zapomnę do końca życia. Mogłem podróżować astralnie w każde miejsce, które sobie tylko wyobraziłem. Wszystkie konflikty wewnętrzne rozwiązane. No i co? Trzeba iść na obiad, bo mi wszystko zjedzą. A ja siedzę w swojej chatce, a muszę dojść do kwatery głównej. Może mi coś zostawili do jedzenia, ale pyszne jedzonko mają. Owoce, banany. Nam w Europie wpychają największy syf. Tutaj wszystko lepiej smakuje. Banany to jest mistrzostwo po prostu. Te inne owoce, których nazw nawet nie pamiętam, te tropikalne wszystkie. Kokos, ale on był pyszny.
Ja tak wolno gadam, bo tutaj czas płynie wolno i nie trzeba się nigdzie śpieszyć. My w Europie ciągle się gdzieś śpieszymy. Ale po co? Nie wiem. Pa. Dobra, nie przedłużając, lecimy od razu z relacją po trzeciej ceremonii ayahuaski. Dzień dobry, dzień dobry. No i co, minął kolejny dzień w dżungli. Jestem już po ostatniej ceremonii ayahuaski, czyli trzeciej. Jak i cała moja grupa. Został jeszcze nam tutaj jeden dzień cały dzisiaj i jutro i opuszczamy dżunglę. Wczoraj ceremonia i moja podróż była inna od reszty. Zresztą każda ta ceremonia była inna, przyniosła inną podróż. Wczoraj już zostałem przy ziemi. Nie podróżowałem astralnie, nie uciekłem. Wczoraj było lekko, przyjemnie. Medycyna działała, leczyła. Czułem połączenie z moim DNA. Wszystko zostało uzdrowione. Polubiłem swój głos, bo wcześniej nie lubiłem. Nie lubiłem patrzeć na siebie w kamerze. Zaakceptowałem to wszystko. Lęk przed ciemnością zniknął. Strach. Ja już się nie boję. Pamiętam w pierwszą noc tutaj w tej chatce, jak mnie to przerażało. Teraz tutaj nawet jakieś robaki, karoluchy, mrówki wielkie chodzą. Ale po prostu to zaakceptowałem. Połączyłem się z całą dżunglą. To jest część świata, część nas. Musimy żyć w zgodzie z naturą. Rośliny są po to, żeby nas leczyć z różnych chorób, nie tylko mentalnie, tak jak ayahuasca, ale istnieją różne rodzaje roślin na różne dolegliwości, tak jak na przykład roślina, która nazywa się Bobinsana, też bardzo dobrze zadziałała. Otwiera ona serce. Zrozumiałem bardzo dużo rzeczy, że człowieka nie czyni pieniądz bogatym. Nieważne, ile masz na koncie. Ważne, jakie masz serce. W mojej podróży jeszcze ayahuasca wytłumaczyła mi, co jeść, żeby być zdrowym i witalnym. Można jeść oczywiście mięso, bo tak jesteśmy stworzeni, że potrzebujemy. Tylko że musi to być mięso z wolnego wybiegu, na przykład kurczaki, które były szczęśliwe przez swoje życie, bo jesteśmy tym, co jemy. Jeśli te kury hodowane są masowo, nie ujrzały światła słonecznego nigdy w życiu, są przepełnione lękiem, strachem, no to i my potem tacy będziemy. A te zwierzęta, które cieszą się pełnią życia, chętnie oddają te życie na sam koniec dla nas, żebyśmy mogli skorzystać z tego. Wiem, że pewnie dla niektórych brzmię jak wariat, ale już mam to po prostu. Wcześniej się obawiałem oceny innych, ale już się nie obawiam. Poczułem harmonię, spokój, wolniej mówię,
Nie śpieszę się. Delektowałem się śniadaniem. Ja całe życie wszystko pożerałem pierwszy. Śpieszyłem się ze wszystkimi rzeczami, ale można się tym delektować. Nie trzeba jeść szybko. Moje serce zostało wypełnione światłem, światłością i zrozumiałem, że to my kreujemy własne życie i jeśli będziesz dawała miłość od siebie, to ta miłość wróci z podwojoną siłą. Wszystko jest do osiągnięcia. Chcesz być bogaty? Będziesz. Tylko w to uwierz i poczuj się już jak bogaty. Pieniądze nie są złe. Warto je mieć. Zaczął deszczyk padać. Wszystkie blokady puściły. Tak działa duch dżungli, ayahuasca. I jesteśmy tym, co jemy. Trzeba dbać o swoje ciało. Trzeba je poczuć, trzeba się połączyć z naszym ciałem, bo nasz duch i ciało to jedno. I odwzajemniać ten uśmiech, uśmiechać się szczerze do drugiej osoby, pomagać, jeśli taka osoba jest w potrzebie. Kiedy widzisz, że ktoś leży gdzieś na ulicy, podejdź, pomóż tej osobie. Bądź empatyczny. Ale przyjemny dźwięk tego deszczu. Także bardzo dużo się wydarzyło. Pierwsza ceremonia zaczęła się od lęku, paranoi, strachu. Nie mogłem tego wypuścić z siebie, tych blokad. Zatrzymałem to w sobie. Dopiero przy drugiej ceremonii wszystko puściło, ale tam znowu zacząłem podróżować astralnie, także poradzili mi, żebym po prostu na trzeciej ceremonii już trzymał się ziemi. Nie wiem, czy mnie będzie teraz słychać, tak jest głośno, tak głośno pada deszcz. O, już ucichło. Każdy z nas ma potencjał bardzo wielki, tylko my po prostu całe życie śpimy i karmimy się strachem. Kiedy już ten strach pokonasz, przeskoczysz, wszystko jest możliwe. Ale pięknie szumi. Także wracam do domu z otwartym sercem, przepełnionym miłością, spokojem, harmonią. I taki oto mój dokument z tej podróży. Trzymajcie się. Ogromny test dla mnie nastał ostatniej nocy. Test mojego strachu. Zobaczcie, kogo ja tu mam. Widzicie to? Ale musimy jakoś przetrwać razem tej nocy. Chyba to skoczny jest dosyć, nie? Może to jest skoczący brazylijski.
już chyba trochę inaczej wyglądał. Ten jest taki No bardziej wolę kolorowy. nie mieć z nim do czynienia. Ale to jest, nie? Mm. To chcesz go No, daleko? spokojny. No daleko, daleko. Do dziewczyn. Ale ja mam mi tu las. Asiu? Musimy pracować nad reklamą naszego miejsca. No. Chyba już się stresuję, wiecie? Dobra. Bye.